Każdego roku ekstremalne zjawiska pogodowe i przestarzała infrastruktura odcinają domy setek tysięcy Polaków od prądu. To nie tylko jakiś dyskomfort, to ogromny problem. Awarie prądu i utrudnienia na drogach bez prądu było ponad 11 tysięcy odbiorców. Godzinka przy latarce ze smartfona to żaden problem, ale co jeśli awaria potrwa kilkanaście godzin albo nawet kilka dni? Wypchana po brzegi lodówka dzień po większych zakupach przestaje cieszyć, gdy wszystko może się zepsuć. Najwięcej przerw w dostawie prądu przypada na jesienne i zimowe wichury, czyli sam środek sezonu grzewczego. I co z tego, że masz w domu piec na gaz czy ekogroszek, skoro bez prądu dla pompy i sterownika ten nawet nie ruszy. Router milknie, odcinając się od pracy i świata, a jeśli mieszkasz poza miastem, możliwe, że tracisz też dostęp do bieżącej wody, bo staje hydrofor. W takich momentach do gry wkracza technologia, za którą entuzjaści podróżowania kemperami i życia off-grid są w stanie zapłacić potężne pieniądze. Oto Blue Yeti Elite 300. Producent deklaruje, że to najmniejsza na świecie stacja zasilania o pojemności przekraczającej 3 kWh, co zresztą oficjalnie certyfikował renomowany Instytut Frost & Sullivan. Upakowanie takiej ilości energii w 26-kilogramowej skrzynce to bez wątpienia inżynieryjny wyczyn, ale to nie gabaryty są jej największą zaletą, a to, jak zarządza energią. Wiele stacji na rynku potrafi po cichu drenować baterie, nawet wtedy, gdy absolutnie nic nie jest do nich podłączone. Tutaj zastosowano tak zaawansowane konwertery, że zjawisko bezsensownej utraty energii zredukowano do minimum. Straty na konwersji to jedno, ale liczy się bezpieczeństwo Twoich urządzeń. Na pewno wiesz o tym, że tanie agregaty budowlane nie tylko mają tragiczną stabilizację napięcia, ale przede wszystkim nie generują czystej fali sinusoidalnej i brakuje im stałego uziemienia zera roboczego. Podłączenie pod coś takiego nowoczesnego pieca gazowego z czujnikiem jonizacji płomienia to gwarantowany błąd zapłonu lub spalenie delikatnego sterownika. Telewizor czy komputer za kilkanaście tysięcy złotych też może tego nie przeżyć. Stacja Blue Yeti gwarantuje wręcz idealną sinusoidę, a z boku obudowy posiada wręcz złącze uziemniające, specjalnie pod domowe instalacje. A tu nie ma spalin, nie musisz trzymać pełnych kanistrów gdzieś w domu i możesz trzymać taką stację bezpośrednio pod biurkiem, aby ta pełniła jednocześnie rolę zasilacza UPS. No, z tą różnicą, że standardowy UPS utrzyma potężną stację roboczą przy życiu jedynie na kilka minut, a model Elite 300 pociągnie kilkusetwatowe obciążenie przez kilkanaście godzin. To taki niemal niekończący się powerbank nawet dla większych zabawek. Zabierzesz go na biwak, na działkę, czy zrobisz z niego główne zasilanie w kamperze. Do tego posiada wejście na panele słoneczne o mocy aż 1200 watów. Tak dużej farmy solarnej nie mam, ale mam te 500 watów w zgrabnej, niewielkiej walizeczce, które z powodzeniem nie tylko ładują tą stację, ale również zasilają komputer, gdy rozstawię je na swoim balkonie, a mieszkam w bloku. Sprzęt do tanich nie należy, ale w środowisku off-grid ten model nie bez powodu cieszy się potężnym zainteresowaniem. Kawał wagi tu jest, owszem, ale nowoczesne, bezpieczne ogniwa, szybkie ładowanie, czysta sinusoida i wyrafinowana elektronika sprawiają, że to bank energii na najtrudniejsze sytuacje, gotowy bezpiecznie zasilić nawet najbardziej delikatną elektronikę. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmaniak HD. Zapraszam na test. Zanim przejdziemy do testów obciążeniowych, ustalmy parametry brzegowe. Elite 300 dysponuje mocą ciągłą 2400 watów i pojemnością 3014 Wh. Stacja posiada tzw. moc szczytową na poziomie aż 4800 watów. Z fizycznego punktu widzenia to potężne ułamkosekundowe ładowanie prądu rozruchowego absolutnie konieczne przy odpalaniu starych kompresorów, szlifiarek czy sprzętu budowlanego. Jednak stacja ma jeszcze jeden niezależny as w rękawie, włączany ręcznie w aplikacji tryb Powerlifting. Służy on do zasilania urządzeń o czysto oporowym charakterze, np. czajników czy grzejników o mocy znamionowej przekraczającej 2400 watów. Stacja sztucznie i bezpiecznie obniża napięcie na wyjściu. Grzałka po prostu dostaje mniej voltów, wolniej grzeje, ale urządzenie działa bez wyrzucania bezpieczników. I tu super ważna uwaga, otóż używajcie tego świadomie i wyłącznie do grzałek oporowych. W żadnym wypadku nie łączcie tego trybu z nowoczesną elektroniką, a tym bardziej z silnikami klatkowymi pomp i elektronarzędzi, bo spadek napięcia po prostu może stopić ich uzwojenia. Domyślnie ten tryb jest oczywiście wyłączony, co zapewnia bezpieczne i sztywne 230 V do codziennej pracy, ale w razie ekstremalnej potrzeby opcja zasilenia ciężkiego AGD tutaj jak najbardziej jest. Największym atutem tej stacji wcale nie jest pojemność,
ale to jak ona sobie radzi ze stratami energii. Jakie to ma znaczenie? Już wyjaśniam. Kiedy włączysz falownik, nawet bez podłączonego obciążenia, urządzenie musi podtrzymywać gotowość układów i aktywność konwersji do napięcia 230 V. W wielu stacjach na rynku kosztuje to od 40 do nawet 60 W energii. To jest absolutnie gigantyczna strata. Elite 300 jest pod tym względem 2 do 3 razy bardziej energooszczędne. Mówimy tu o zaledwie 19 W na utrzymanie zasilania w gniazdkach. Z punktu widzenia inżynierii to absolutnie rewelacyjna sprawność. Problem w tym, że niewiele osób wie, że każda przetwornica ma jakieś tam swoje straty, ale tu niezależne testy obciążeniowe pokazują wynik klasy premium. Sprawność falownika w tym urządzeniu wynosi imponujące 93%, co znaczy, że ze zgromadzonych 3 kWh efektywnie pobierzecie aż 2810 Wh czystej energii. Z kolei użycie wyłącznie portów USB obniża pobór własnej inwertera do ułamkowych 4 W. Aby nie zabić baterii przez czyste zapominalstwo, producent ukrył w ustawieniach opcję AC Eco i DC Eco. To Twój bezpiecznik. Jeśli stacja wykryje, że podłączony sprzęt dawno się naładował lub nie jest już używany i przez określony w aplikacji czas pobiera mniej niż wartość, którą tu wpiszecie, np. 10 W, to bezwzględnie odcina zasilanie. Koniec z bezsensowną utratą procentów przez całą noc. Super! Zweryfikujmy w takim razie, jak Blue Yeti sprawdza się w formie UPS, czy też powerbanku dla tak dużego komputera. W takim razie pod Elite 300 podpinam swoje główne stanowisko robocze. 16-rdzeniowy procesor Ryzen 9 5950X, 64 GB pamięci RAM, 24 GB karta 7900 XTX, 7 dysków SSD, obudowa Fractal Design Torrent i 32-calowy monitor 4K wraz z 27-calowym, ale 240-hercowym OLEDowym monitorem do gamingu. Taki monstrualny zestaw w samym spoczynku połyka między 230 a 240 W. Razem z poborem własnym stacji daje to pobór rzędu 250 W. Bez dodatkowego obciążenia przy 100% naładowania baterii Blue Yeti utrzyma cały ten potężny zestaw przy życiu przez 12 do 13 godzin. Jednakże, włączając grę, całość zestawu pożera około 600 W. Mogłoby w zasadzie i 750, ale kartę używam w trybie cichym i oszczędnym. Przesuwając ten tutaj mały suwaczek na tryb wydajności, sama karta pożera między 450 a 500 W, ale to jest trochę bez sensu. W każdym razie, gdyby na osiedlu odcięli mi prąd, to Elite 300 pociągnie taki miły gaming przez pełne 5 godzin, jednocześnie chroniąc sprzęt jako genialny zasilacz awaryjny UPS o czasie reakcji poniżej 10 milisekund. Zresztą sami zobaczcie, jak to działa. Komputer podłączony jest do stacji, owszem, ale ta podłączona jest teraz do gniazdka sieciowego. Odłączam wtyczkę z prądu i co? Komputer wraz z monitorami wciąż działa. Oczywiście przykład z komputerem dotyka mniejszości, ale wszyscy z nas raczej muszą jeść, więc przejdźmy do tematu bardziej przyziemnego. Oto moja 11-letnia lodówka Bosch pobierająca 4,33 kWh tygodniowo. Całkiem niewiele, ale też nie mam jej ciągle otwartej i tydzień temu ją rozmroziłem. W każdym razie daje to zaledwie 618 Wh na dobę. W uśrednieniu wychodzi około 26 W mocy ciągłej. Dodajmy do tego jeszcze inwerter, który zużywa kolejne 19 i razem otrzymujemy około 45 W stałego poboru. Na ile w praktyce to wystarczy? No jak? Oczywiście, że musiałem to sprawdzić. Naładowałem stację do 100%, włączyłem inwerter i przepiąłem lodówkę z gniazdka sieciowego do Blue Yeti. Widziany tutaj adapter w niczym nie przeszkadza, a to duże urządzenie od TP-Linka to Smart Socket. Podłączenie, żeby mieć dodatkowy, dokładniejszy pobór energii zużywanej przez lodówkę. Nasz test oficjalnie rozpoczynamy 17 maja o 17:20. Za każdym razem, gdy wchodziłem do kuchni, monitorowałem stan urządzenia, ale tu nie będę Was zanudzał dziesiątkami nagrań. 19 maja, chwilę po godzinie 15, stan baterii wynosił 26%. 20 maja o godzinie 8 rano na liczniku wciąż utrzymują się 3%. Widzimy, że lodówka pobiera aktualnie około 23 W. Przy takim obciążeniu energii powinno wystarczyć jeszcze na niecałe 1,5 godziny. I, moi drodzy, w końcu udało nam się dobić do zera. Co ciekawe, mimo rozładowania akumulatora, sam ekran stacji dalej działa. Jest dokładnie godzina 10 rano.
Więc jaki jest ostateczny werdykt? Otóż stacja Bluetti była w stanie podtrzymywać moją lodówkę przy życiu przez zawrotne 64,5 godziny. Niemal 3 dni i to bez żadnego ratowania się panelami słonecznymi. Przyznam, że w trakcie testu spodziewałem się krótszego wyniku, bo w ciągu dnia, gdy otwierałem lodówkę czy zamrażalnik, pobór rósł, a prognozowany czas działania w aplikacji, jak zresztą na samym ekranie stacji, drastycznie spadał. Jednak w nocy, gdy nikt do niej nie zaglądał, temperatura wewnątrz się ustabilizowała, a czas pracy wyraźnie się wydłużał. Okej, ale załóżmy na moment, że rozważasz zakup jakiegoś innego banku energii bez sprawdzenia, jakiej efektywności on w ogóle jest, a patrzysz tylko i wyłącznie na najniższą cenę. Zróbmy sobie zadanie na boku i spójrzmy na konkretny przykład, chociażby na takiego Fossibota. Ładnie wyglądająca stacja o zauważalnie większej pojemności w specyfikacji. Co prawda ma też zdecydowanie większe gabaryty, ale mimo to wciąż wydaje się kuszącą alternatywą. W końcu 800 Wh więcej na papierze kusi jak diabli. No ale nie dajcie się nabierać na same cyferki. Ten model po włączeniu gniazdek bez absolutnie żadnego obciążenia pożera od 40 do 45 W. Jak już dobrze wiecie, Bluetti na to samo zużywa zaledwie 18 W. Oznacza to, że pomimo większej baterii na papierze, realnie utrzyma wasz sprzęt po prostu krócej. Wyliczając to matematycznie, skoro moja lodówka działała ponad 64 godziny, to na dużo większym Fossibocie o wyższej pojemności ogniw działałaby, uwaga, o 10 godzin krócej. Zaskakujące, prawda? Więc gdyby jakiś nieogarnięty kolega powiedział ci, że widział w Biedronce albo na AliExpress dużo tańszą stację o identycznej lub nawet większej pojemności, to możesz go krótko skwitować. Tak więc, moi drodzy, jak sami widzicie, pojemność ogniw to jedno, a to, jak wyrafinowana elektronika potrafi tę energię uszanować i nie wyrzucić jej w błoto, to zupełnie inna bajka. Zapas 3 kWh pozwala też na awaryjne użycie cięższego AGD. Bez problemu zrobisz na tym od 3 do 4 pełnych cykli prania, co przy przedłużającej się awarii może być wygodne. Tu tylko przypominam, przy AGD, w tym pralce czy lodówce, absolutnie nie używamy trybu powerlifting. Domyślne ustawienia i czysta sinusoida 230 V sprawdzają się tu idealnie. No i super, że konwerter napięcia zużywa tutaj tylko 19 W i choć to absolutnie świetny wynik na tle konkurencji, to przy podłączaniu urządzeń o niskim poborze prądu te straty wciąż są jak najbardziej odczuwalne. A przecież dzisiaj większość sprzętu zasilisz prosto z USB, zwłaszcza tych tutaj, które mają odpowiednio 100 i 140 W mocy. Omijając gniazdko 230 V, całkowicie omijacie falownik i absurdalną podwójną konwersję prądu. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Wewnętrzna bateria stacji działa na napięciu około 50 V. Włączając gniazdka, falownik Bluetti musi najpierw zamienić to na 230 V prądu zmiennego. Następnie podpinacie tam zasilacz od laptopa, który znowu musi przerabiać te i tak już wygenerowane 230 V na 20 V prądu stałego. Robią się z tego absurdalnie niepotrzebne straty. Na co i po co to komu? Podtrzymanie gniazd prądu zmiennego konsumuje 19 W, podczas gdy zasilenie elektroniki portów USB na prąd stały to zaledwie 4 W. Zasilacz laptopa przy własnej konwersji generuje kolejne 10% straty. Lepiej by było go całkowicie pominąć. Wpinając sprzęt bezpośrednio w gniazdo Type-C, ucinacie te wszystkie straty u źródła. Ale co w przypadku, jeśli masz starszego laptopa i ten przez USB wcale się nie ładuje? Spokojnie, nie każę ci kupować nowego sprzętu za 20 000 złotych, żeby zabierać go pod namiot. Sam od lat korzystam z adapterów, które pozwalają na podłączenie dowolnego laptopa pod właśnie kabel USB typu C. Targanie ze sobą wielkiej, dedykowanej cegły to przecież strata miejsca i dodatkowy ciężar. A po co to robi, skoro telefon, konsolę i komputer można ładować z USB? Do starszych laptopów wystarczy prosta przejściówka. Linki do takich adapterów zostawiam w opisie. Robią dokładnie to, co mają robić, a wy oszczędzacie cenną energię stacji i nie chodzicie wszędzie z tym niezręcznym szajsem. Z kolei dla fanów vanlife'u i off-gridu jest tu jeszcze jeden as ukryty w sekcji DC. Aktywując ten obwód włączacie nie tylko 4 porty USB, ale też cały panel 12V. Macie tu standardowe gniazdko zapalniczki o mocy 120 W. Idealne do turystycznych lodówek czy pompek do materacy, ale obok niego kryje się prawdziwy potwór. Wysokoprądowy port XT90. Daje on aż 30 A, czyli 360 W czystego prądu stałego.
Podłączycie pod to bezpośrednio profesjonalne ogrzewanie Webasto czy wielkie lodówki kompresorowe. W ten sposób całkowicie omijacie 19-watowe straty na inwerterze i nie martwicie się o spalone bezpieczniki, jak to często bywa przy zwykłych wtyczkach samochodowych. Tak, utrzymanie zasilania tych wszystkich gniazdek to wciąż zaledwie 4 waty. A skoro omówiliśmy już gniazda prądu stałego, które oddają energię urządzeniom zewnętrznym, to czas odwrócić sytuację. Mowa o wejściu prądu stałego, które pozwala naładować samostację. Innymi słowy, przechodzimy do paneli słonecznych. Zestaw może uzupełnić opcjonalny, składany panel fotowoltaiczny Sora 500. Zaznaczam od razu, że nie jest to tania zabawka, bo mówimy o sprzęcie za ponad 3000 zł. Sprzedawanym oczywiście osobno, ale w zamian otrzymujecie zgrabną walizeczkę, która praktycznie nie zajmuje miejsca, a po rozłożeniu gotowa jest wtłaczać 0,5 kW czystej energii w system. Na wstępie wspominałem, że rozstawiam go u siebie na balkonie w bloku i tutaj musimy obalić pewien potężny mit na temat używania paneli za szybą. Mój balkon jest oczywiście przeszklony, co z jednej strony świetnie chroni ten panel przed jakimkolwiek wiatrem, ale o ile zwykła, cienka szyba odcina około 10 do 15% pełnego widma słonecznego, tak moja 10 mm tafla szkła hartowanego obcina możliwości paneli jeszcze mocniej, chociaż to nawet nie szkło jest tutaj największym problemem. Prawdziwym zabójcą wydajności jest znajdująca się tu metalowa balustrada, która przy każdej pozycji słońca rzuca na panel cień. Brutalna prawda jest taka, że zasłonięcie nawet tylko 5% panelu wcale nie oznacza spadku mocy o 5%. Coś takiego można by było przeboleć. Standardowe panele fatalnie reagują nawet na odrobinę cienia, odcinając znaczną część, a czasem nawet całość produkowanej energii. Przyjrzyjcie się tej animacji. Straszne, prawda? Całe szczęście Sora 500 to produkt nowatorski. Posiada tak zwane diody bocznikujące, które ratują sytuację i odłączają tylko te bezpośrednio zacienione sekcje. I choć brutalny układ cieni ze słupków balkonowych wciąż całkowicie wycina poszczególne rzędy ogniw, to panel i tak generuje zaskakująco duże ilości energii. Zresztą nagrałem smartfonem kilka ujęć pokazujących, jak to dokładnie wygląda w praktyce. Zerknijcie sami. Jest po godzinie 8 rano, słońce jest tam, mamy tutaj pełen cień. Natomiast pomimo tego, że panele są w zacienieniu na balkonie i tak jest generowane w tym momencie na 45-44 W. Widzicie, gdzie jest słońce? No, w sumie nawet znowu zaszło. Jest za chmurami. Mimo że jest za chmurami i tak jesteśmy w cieniu, 43 W generowanej energii w tym momencie na balkonie. Tak jak mówię, o 8 rano, a tutaj jest strona zachodnia. Jest jeszcze przed południem, słońce jeszcze nie wpada na panele w pełni. Tam się w zasadzie cień kończy, tutaj jest oczywiście cień, ale już widzę, że ładowanie wynosi 69 W. Nawet w takich totalnie głupiutkich warunkach, w jakich w ogóle to praktycznie nie powinno działać. Tak, no jest ładny dzień, słoneczny, odrobinę lekkiego zachmurzenia i tak jak mówię, cień się kończy, już tutaj prawie wchodzi. Niedługo powinien wejść na panele, zaraz zobaczymy. Słońce już częściowo wchodzi na panele. Tutaj widzicie, że mniej więcej dotąd, no teraz znowu się cień zrobił. Niestety, ale 104 W pokazuje. Zaraz pewnie wzrośnie, bo widzę 110, 111. Słońce znowu troszkę odrobinę mocniej świeci. Jest taki trochę częściowo słoneczny, częściowo pochmurny dzień, ale widzicie, nawet w takich warunkach mamy 110 W w tym momencie. Widzimy, że słońce jest schowane tam za chmurami, nie są jakieś za grube i w tym momencie mamy około 162-160 W. Tak to skacze w zależności od natężenia, 150, no trochę spada. Teraz znowu chyba troszkę się przenika to słońce z chmur o 100-120. Godzina 14, a widzimy tu ładowanie w okolicach 180 W. 181 pokazuje, no i teraz są praktycznie całe panele wystawione, oczywiście nie licząc całego dużego cienia, który tam pada, tu pada, tam pada od tych właśnie barierek, no ale jest praktycznie prawie w pełni słonecznie. A teraz, gdy cień nie pada tak bardzo mocno, brutalnie i nie odcina większości albo części, widzicie, jest około 220, było przed chwilą 219 W ładowania w takim już naprawdę fajnie słonecznym, normalnym, bezchmurnym dniu. Tak więc nawet na balkonie można coś tam sobie
z tego fajnie wyciągnąć. No, oczywiście, że wolałbym pełne 500 watów i taką wartość jak najbardziej uzyskacie, rozstawiając ten zestaw na otwartym trawniku. Ja niestety na swoim balkonie takiej możliwości nie mam. Choć walizeczka jest cudownie przenośna, to przy 14 kg wagi nie można powiedzieć, aby była lekka. Do tego jej rozkładanie pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Panele są super cienkie, co jest oczywiście zaletą zestawu, ale przez to całość jest wiotka i sprawia wrażenie wręcz takiej trochę kartonowej. Panel po całkowitym rozłożeniu to prawdziwy gigant. Ma ponad 2,5 metra długości i ponad metr szerokości. Przyznam szczerze, że rozkładanie i pozycjonowanie tego w pojedynkę na ciasnym balkonie jest co najmniej upierdliwe. Na otwartej przestrzeni na pewno będzie łatwiej, ale wieczny dzień raczej sobie to odpuścić. Sora 500 posiada certyfikat wodoodporności IP67, więc deszcz nie robi na nim żadnego wrażenia, ale dołączony do niego zintegrowany kabel ma zaledwie 1,5 metra. Z kolei sama stacja absolutnie przecież wodoodporna nie jest. Krótki kabel wymusza pozostawienie urządzenia niebezpiecznie blisko paneli. Tak więc okazać się może, że będziecie musieli dokupić po prostu dłuższy kabel. Wewnątrz Elite 300 pracują ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe, które są dużo bezpieczniejsze od typowych baterii w smartfonach. Bluetti deklaruje ponad 6000 cykli do momentu spadku pojemności do 80%. Co to w ogóle znaczy? Otóż standardowy smartfon zalicza zjazd baterii po około 500 cyklach. Mając 6000 cykli, moglibyście przez ponad 16 lat każdego dnia tak zwanie wyjeżdżać stację do zera i ładować ją ponownie. Ona i tak utrzymałaby 80% swojej oryginalnej pojemności. Przy takiej żywotności jedyne, czym powinniście się przejmować, to starzenie kalendarzowe. Ogniwo starzeje się z upływem czasu, niezależnie czy go używacie, czy leży w szafie. Wniosek jest prosty. Jeśli kupicie tą stację, to po prostu jej używajcie i nie oszczędzajcie. A jeśli macie panele, ładujcie ją i zasilajcie dom. I tu, moi drodzy, musimy obalić największy mit powielany na forach. Otóż, czy powinniście w aplikacji ograniczać ładowanie stacji do 80%, tak jak robi się to w smartfonach? Odpowiedź jest prosta. Absolutnie nie. Ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe, w przeciwieństwie do tych w telefonach, uwielbiają być ładowane do pełna. Mają tak płaską krzywą napięcia, że wewnętrzny system BMS musi wręcz chociaż co jakiś czas dobić do tych 100%, żeby poprawnie się skalibrować. Jeśli będziecie cały czas blokować ładowanie na 80%, system w końcu zgłupieje i stacja wyłączy się, mimo że na ekranie wciąż będzie zapas. W takim razie, po co producent dodał limit ładowania w aplikacji? No cóż, ma on sens, ale tylko w ściśle określonych scenariuszach. W telefonach powinniśmy z takiej opcji korzystać praktycznie zawsze, ale w przypadku Bluetti Elite 300 tylko wtedy, gdy macie podłączoną stację do gniazdka na stałe 24 godziny na dobę, traktując ją jako awaryjny UPS pod biurkiem lub gdy ją po prostu przechowujecie. Utrzymywanie w 100% przez lata bez żadnego cyklu nieco przyspiesza starzenie kalendarzowe. W każdym innym przypadku, w terenie czy pod panelami, ładujcie ten sprzęt do pełna. Dobrze więc, ale jak najwygodniej uzupełnić energię, będąc w trasie? Zrobicie to chociażby kablem zapalniczki. 120 W w przypadku aut osobowych, czy 240 w ciężarówkach czy kamperach, no nie jest może szybką opcją, ale w długiej podróży w sam raz. Link do takiego adaptera zostawiam Wam w opisie. Oczywiście, jeśli budujecie profesjonalnego kampera na wyprawy, warto zainwestować w dedykowane ładowarki podpinane bezpośrednio pod alternator, zdolne tłoczyć energię ogromnym prądem. Najczęściej jednak będziecie ją podłączać do zwykłego gniazdka sieciowego i tu do gry wkracza aplikacja. Domyślnie znajdziecie w niej 3 standardowe tryby szybkości ładowania. Tryb cichy, popierający 800 W, standardowy na poziomie 1200 oraz turbo, który ładuje stację potężną mocą 2300 W, co oznacza, że naładowanie od 0 do 80% zajmuje jedyne 78 minut. Jest tu też ukryty tryb Professional, który wymaga odblokowania kodem PIN. Oszczędzę Wam tutaj szukania, po prostu wpisujecie 8 ósemek. Wbrew nazwie, ten tryb wcale nie sprawi, że stacja nagle zacznie ładować się do pełna w 10 minut. Maksymalny limit to wciąż 2300 W, czyli 10 amperów. Ten tryb daje Wam po prostu ręczną kontrolę nad natężeniem ze skokiem co 1 amper. Taka opcja może być absolutnym wybawcą na polach kempingowych, gdzie słupki prądowe mają często słabe bezpieczniki, np. na 4 czy 6 amperów. Ustawiacie wtedy twardy limit w aplikacji i macie gwarancję, że nie będziecie wywalać non-stop tam korków. Będąc jeszcze przy wejściu prądu zmiennego, pewnie zauważyliście tu małe, metalowe gniazdo.
Służy ono do uziemienia. Skoro stacja może pełnić rolę domowego 24-godzinnego UPS-a, to producent umożliwił fizyczne i bezpieczne uziemienie urządzenia. Podczas standardowej pracy usłyszymy wentylatory. Tak, to nie jest całkowicie bezdźwięczne urządzenie, ale przy małym poporze generuje mniej hałasu niż kompresor lodówki. Pod większym obciążeniem brzmi tak jak większość laptopów na średnich obrotach. Zresztą posłuchajcie sami. Zapauzowałem muzykę, aby zobaczyć, jakiej głośności są wentylatory. Tutaj zresztą możecie zobaczyć, że w momencie, gdy się pojawia na ekranie ikona wentylatora, oznacza to, że on działa. Natomiast ja wiele nie słyszę, znaczy słyszę, że działa, ale te wentylatory też dodają, plus ten na procesorze. Karta graficzna jest praktycznie bez obciążenia, więc te nie działają w tym momencie. I widzimy, że pomimo 220-230 W w tym momencie obciążenia, ilość generowanego hałasu jest naprawdę dosyć minimalna pod takim obciążeniem do przeżycia. No ja mógłbym spać bez problemu przy czymś takim. Stacja zaciąga chłodne powietrze otworami z samego dołu frontowego panelu, co działa trochę jak odkurzacz wciągający wszystko z podłogi. Dlatego bądźcie tego świadomi. I tu jedno, ale naprawdę gigantyczne ostrzeżenie. Choć w internecie znajdziecie poradniki, jak odkręcić tylny panel, by wyczyścić ten kurz, zrobienie tego natychmiastowo i bezpowrotnie łamie 5-letnią gwarancję producenta. Zbierajcie brud odkurzaczem lub ostrożnie sprężonym powietrzem wyłącznie od zewnątrz, ale pamiętajcie, by przed dmuchnięciem zablokować wirnik wentylatora, np. patyczkiem bambusowym. Inaczej rozpędzicie go do niebotycznych obrotów i zniszczycie łożysko. Na plusy całości tego sprzętu składa się na pewno rewelacyjna sprawność falownika rzędu 93%, potężna optymalizacja zasilania na portach DC, rewolucyjne złącze XT90 dla fanów vanlife'u, długowieczna chemia ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych oraz ogromna pojemność w stosunku do kompaktowych rozmiarów. To wszystko są gigantyczne rynkowe atuty. W przypadku awarii sieci zasilania taki sprzęt stanowi doskonałe zabezpieczenie domu, utrzymując przy życiu lodówkę czy inne niezbędne odbiorniki energii. Z kolei największym minusem Elite 300, przynajmniej dla części z Was, mogłaby być zamknięta architektura. Tej stacji po prostu nie da się rozbudować o dodatkowe moduły bateryjne. Oczywiście, jeśli ktoś tego potrzebuje, to model Apex 300 mógłby być dla niego lepszym wyborem. Tę można rozbudowywać do ogromnych rozmiarów. Z kolei ja sam bardziej żałuję, że sama stacja nie jest jakiejś chociażby podstawowej wodoodporności. Obawiałem się ją zostawiać pod panelami na balkonie, bo to wiecie, jak z pogodą, nigdy nie wiadomo, kiedy coś pokropi. Kolejna wada dotyczy już tylko europejskiego modelu, bowiem ten ma jedynie 2 gniazdka sieciowe, zwłaszcza że wersja na Stany Zjednoczone ma ich 4. Oczywiście byle przedłużka sprawę załatwi, ale jednak mógłbym tutaj też zamarudzić o braku kółek, ale z drugiej strony, jeśli ktoś chce, to model Elite 400 takie posiada. Co prawda jest to zauważalnie większa stacja o większej pojemności, ale kółka i uchwyt oczywiście jest. Podsumowując, mimo tych kilku kompromisów konstrukcyjnych, Blue Yeti Elite 300 to po prostu kawał świetnie zaprojektowanego, inżynieryjnego sprzętu, który bez zająknięcia dowozi parametry deklarowane przez producenta. Jeśli szukacie potężnego zapasu energii zamkniętego w możliwie najbardziej zwartej obudowie, to jest to propozycja, na której się nie zawiedziecie. Wszystkie linki i najlepsze oferty znajdziecie jak zawsze u mnie w opisie pod filmem. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.